Na początku filmu wspomnimy tylko, że serdecznie zapraszamy Was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra Imielin. Cześć, ja nazywam się Grzegorz Piątkowski, a Wy oglądacie kanał Serwis Bajka. Dzisiaj porozmawiamy o narzędziach, o bardzo istotnych narzędziach z punktu serwisu rowerowego, z punktu użytkownika roweru, a może wbrew pozorom zupełnie nieistotnego i być może te narzędzia zupełnie nie są nam potrzebne i są czymś totalnie zbędnym. Mowa o kluczach dynamometrycznych, czyli o tym, co mam w tym etui. I dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć troszkę o tych skomplikowanych, drogich najczęściej i dlatego być może nie zawsze dostępnych wszędzie narzędziach. Co powinniśmy o nich wiedzieć? Które są najlepsze? Czy warto? Obejrzyjcie ten film i mam nadzieję, że odpowiem na wszelkie pytania. Czy klucze dynamometryczne są nam potrzebne? Być może właśnie nie są, a może jest to zbytek łaski, a może właśnie z kolei powinniśmy jednak ich używać, bo części współczesne, ale i starsze tego wymagają. Powiem Wam szczerze, że osobiście, gdybym miał serwisować tylko i wyłącznie swój rower, raczej klucz dynamometryczny nie byłby mi potrzebny. Z własnego doświadczenia wiem, że nigdy nie udało mi się przekręcić śruby, nie udało mi się jej ukręcić, nie przykręcam ich za lekko, jak i za mocno. Ale z doświadczenia serwisowego wiem, że są osoby, które jednak zbyt lekko bądź zbyt mocno takowe śruby dokręcają. No i zbyt lekkie dokręcenie może być dla nas niebezpieczne, no jeśli gdzieś tam nam się odkręci korba, być może poluzuje wspornik kierownicy, szydełko, może skończyć się to nawet wypadkiem. Jeśli z kolei śruby dokręcamy zbyt mocno, możemy je uszkodzić, zniszczyć, może to doprowadzić do pęknięcia i również być dla nas to niebezpieczne. Dlatego też oczywiście w serwisie stosuję klucz dynamometryczny i od lat jest to klucz elektroniczny Topic, a dokładnie model D-Torque Wrench DX. Dlaczego tego typu klucz? Dlatego, że bardzo lubię pionierskie rozwiązania. Był to pierwszy elektroniczny klucz dynamometryczny rowerowy, a firma szczyci się tym, że jest to tak naprawdę najbardziej dokładny klucz tego typu na rynku. Zobaczmy teraz, jak narzędzie wygląda w środku. Oczywiście na początek rzuca się nam w oczy bardzo fajne, wygodne i bezpieczne dla narzędzia etui. Wewnątrz tutaj znajdują się dwie baterie AAA, czyli są to te mniejsze paluszki, one są dołączone w zestawie. Oprócz samego klucza, zestawu bitów, kluczy nasadowych, jak i adaptera, ale o tym za chwilę. Mamy także instrukcję obsługi. Ja tę instrukcję już zutylizowałem, ona jest dostępna na stronie producenta do pobrania, a zostawiłem sobie specjalnie coś w stylu, może nie certyfikatu, ale takiej deklaracji działania urządzenia, zgodnie z tym, czym szczyci się producent, czyli wartością błędu pomiarowego. I jeśli chodzi o błąd pomiarowy dla tego narzędzia, jeśli kręcimy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli w prawo, jest to błąd maksymalny 3%, a jeśli kręcimy narzędziem w drugą stronę, czyli mamy lewy gwint w śrubie, najczęściej tego typu śruby możemy spotkać na przykład w zawieszonych ramach, chociażby w niektórych modelach Specialized, wówczas błąd pomiarowy może dojść do 4%. Jeśli chodzi o samo narzędzie, naprawdę wykonane jest, ja uważam, bardzo fajnie, jest bardzo długie, wygodnie leży w dłoni. Od środka tego kwadratu do końca rękojeści mamy 33 cm, co zapewnia fajny chwyt. Narzędzie działa w oparciu oczywiście o grzechotkę, którą możemy zablokować na lewoskrętność i prawoskrętność. Jak wspomniałem, jest to potrzebne do tego, że czasami mamy w rowerach śruby z gwintem lewoskrętnym, no a istnieją narzędzia, które są tylko prawoskrętne. Musicie na to uważać, jeśli kupicie takie narzędzia, macie w swoim rowerze właśnie śruby lewoskrętne, no to nie będziecie mogli takiego klucza do tego celu użyć. W tym dość bogatym etui mamy zestaw bitów i są to bity imbusowe od 3 do 10 mm. Mamy Torxy T25, T30 oraz T40.
a także bit śrubokrętu krzyżakowego. I tutaj jest adapter do tychże bitów. Mamy klucze nasadowe od 8 do 15 mm oraz adapter na nasadki 1/2 cala, bo tutaj mamy 3/8 cala. Jest to taki, powiedziałbym, standard amerykański. Tutaj, żeby Wam pokazać, mamy bity właśnie 3/8 cala, cała gama Park Toola, ale i Abbey Bike Tools, RockShox, Fox, no właściwie większość marek rowerowych posiada bity w tymże standardzie. Jeśli chodzi o budowę samych kluczy dynamometrycznych, tak naprawdę możemy je poszeregować na kilka możliwych opcji, które macie do wyboru idąc do sklepu. Pierwszym, takim najbardziej chyba standardowym kluczem jest klucz mechaniczny. Bardzo fajne narzędzia tego typu robi oczywiście marka Park Tool. Jest to, myślę, taki archetyp klucza dynamometrycznego używanego w branży rowerowej. Mamy także klucze wychylne. To jest chyba taki najstarszy typ kluczy dynamometrycznych. Park Tool bardzo dawno temu robił tego typu narzędzia, później z nich zrezygnował. Zdaje się, że w ubiegłym roku jeszcze wprowadził znowu 2 klucze wychylne, które teraz Wam pokażę na filmie. I te klucze również mają całkiem sensowną dokładność odczytu, taki dość specyficzny system kalibrowania, ponieważ całość działa w oparciu o pewną sprężystość materiału, ale tutaj nie będę się za bardzo rozwodził, jak taki klucz należy kalibrować, natomiast zajrzyjcie sobie właśnie do manuala serwisowego Park Toola, jeśli chodzi o to narzędzie wychylne, no i myślę, że niektóre osoby same mogą być zaskoczone, że dzieje się w to tak, powiedziałbym, w cudzysłowie barbarzyński sposób. Klucze wychylne są być może mniej poręczne, to na pewno, ale z kolei zauważalnie tańsze. Ostatnio także popularne są klucze dynamometryczne, które mają ustawioną już konkretną wartość do kręcania. I na przykład będzie to wartość 5 Nm, 4 Nm, 6 Nm, czyli chyba takie 3 najbardziej popularne wartości do kręcania, jeśli chodzi o sprzęt rowerowy. No i ostatnimi kluczami dostępnymi na rynku są klucze elektroniczne, no i to jest taka topka tego, co możemy kupić. Jeśli chodzi o dokładność kluczy dynamometrycznych, za taką wartość graniczną uznaje się 4%. Większego błędu klucze dynamometryczne nie powinny posiadać. Tutaj, jak wspomniałem, jeśli dokręcamy w prawo, śrubę, mamy błąd pomiarowy maksymalny, zaznaczam, 3%, a w lewo maksymalnie jest to 4%. Większość narzędzi pokazuje praktycznie bardzo zbliżony wynik. Jeden z portali branżowych, jeśli dobrze pamiętam, być może był to Bike Radar bądź Cycling News, ale chyba ten pierwszy, przeprowadził bardzo fajny test kluczy dynamometrycznych. Zresztą oni przeprowadzają taki test cyklicznie. Znalazł się między innymi tam klucz Topic, ale także Park Tool, Pedros, wszystkie takie najbardziej znane narzędzia na rynku. No i wyszło z tego testu, że zdecydowanie klucz elektroniczny jest najbardziej dokładny i ma największą powtarzalność odczytu. To jest to samo, o czym mówiłem Wam przy okazji filmu o tensometrze. Porównywałem tensometr, pamiętacie, elektroniczny, którego ja używam, z tensometrem mechanicznym. Rozbieżności nie były duże, ale powtarzalność pomiaru już tak. I właśnie tak samo jest w przypadku kluczy elektronicznych. Jeśli chcecie mieć coś najbardziej dokładnego na rynku, no to oczywiście polecam ten produkt, ale nie dla każdego będzie dobry, bo za znacznie mniejsze pieniądze, ten klucz kosztuje w okolicy 1000–1200 zł. Za znacznie mniejsze pieniądze możemy kupić naprawdę fajny klucz mechaniczny. I teraz właśnie przejdźmy może do samego narzędzia, jak ono wygląda i jak się z nim obchodzić. Baterię mam już zainstalowane, włączamy go tym przyciskiem. Posiada zakres pomiarowy od 4 Nm do 80.
No, oznacza to, że naprawdę jest to bardzo szeroki zakres i tak naprawdę praktycznie wszystkie śruby, że tak brzydko kolokwialnie powiem, możemy obskoczyć w rowerze. I jeśli potrzebujemy klucza, którym będziemy mogli operować poniżej wartości 4 Nm, no to w przypadku Topika będzie to klucz DX, który posiada zakres 1,20 Nm. Po włączeniu urządzenia pokazuje nam się na wyświetlaczu zadana wartość dokręcania. Górnym przyciskiem możemy w bardzo prosty sposób, tak jak widzicie, przełączać się pomiędzy wartościami dokręcania. No i to jest naprawdę bardzo fajny feature, ponieważ najczęściej w branży rowerowej mamy oczywiście newtonometry jako jednostki, ale także pokazują się to najczęściej wśród manufaktur jednostki stosowane na przykład w USA. No i tutaj nie musimy tego przeliczać, tak jak się to dzieje najczęściej w przypadku kluczy mechanicznych, tylko od razu się przełączamy. No i to jest naprawdę wielkie ułatwienie, jeśli chodzi o mój przypadek, czyli serwisanta rowerowego. No w domu takiej konieczności właściwie nie ma, no bo kiedy działamy sobie powoli, to możemy sobie to wszystko poprzeliczać, no ale ja tutaj, kiedy przychodzi do mnie ktoś potrzebując szybkiej usługi, bądź no ja po prostu potrzebuję szybkiego wykonania danej czynności serwisowej, no raczej nie mogę sobie pozwolić na to, aby tracić czas na tego typu rzeczy, także to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. No a tymi właśnie przyciskami ustawiamy wartość dokręcenia śruby. No i tutaj, tak jak widzicie, wartości możemy uzyskiwać co 1/10 Nm i to jest również naprawdę genialne rozwiązanie, bo bardzo często na różnorakich śrubach mamy wartości właśnie dokładne, podane co do 1/10 Nm, a często w przypadku kluczy mechanicznych nie możemy tego zrobić. Dla przykładu w przypadku Parktoola możemy przełączać się, jeśli dobrze pamiętam, co 0,3 bądź 0,4 Nm. No oczywiście nie jest to jakaś wielka wartość i nie powinna nam namieszać, no ale tutaj jeśli chcemy mieć coś, co jest najbardziej dokładne na rynku, no to tylko i wyłącznie klucze elektroniczne. Kolejna bardzo ważna rzecz. Kiedy pracujemy z kluczami mechanicznymi, po osiągnięciu zadanej wartości, czyli na przykład 5 Nm, one w taki bardzo charakterystyczny sposób jałowo klikają, czyli nie mamy możliwości przekręcenia wartości o na przykład newtonometr, pół newtonometra i tak dalej. W przypadku kluczy elektronicznych tego jałowego kliknięcia nie ma i tutaj musimy obserwować wyświetlacz, ale mamy wyraźne piknięcie i to nam sugeruje, właściwie oznacza, że osiągnęliśmy zadaną wartość. Bardzo ważną rzeczą, jeśli chodzi o klucze dynamometryczne, jest to, że powinny być regularnie kalibrowane. No, przyjmuje się, że przynajmniej raz w roku takowej kalibracji powinniśmy dokonać. I uwierzcie mi, konia z rzędem temu, kto tak robi. Tutaj, jeśli chodzi o fabryczną kalibrację, ona została dokonana przez taki bardzo szanowany w tym środowisku Instytut ITRE. Po angielsku, rozszyfrowując ten akronim, jest to The Industrial Technology Research Institute i jest to tajwański instytut. Powstał, jeśli dobrze pamiętam, w 1973 roku i tak naprawdę jest to chyba taki najbardziej szanowany, albo jeden z najbardziej szanowanych tego typu podmiotów w branży. Także no, można powiedzieć wielkie wow. Klucze elektroniczne marki Unior są kalibrowane w tym samym miejscu. Również VAR posiada, no właściwie można powiedzieć, takie same narzędzia. Nie zdziwiłbym się, gdyby produkowane były w tej samej firmie, która produkuje narzędzia dla Topika, czyli jest to Tajwan i jestem nawet w stanie się założyć, że tak to wygląda. Dość tej teorii, chciałbym Wam pokazać, jak w praktyce działa tego typu narzędzie, czyli przechodzimy do roweru. Mamy przygotowany rower, jest to Specialized Tarmac, którego otrzymaliśmy na serwis. No i teraz na sam początek, zobaczcie, sprawdzimy, z jaką siłą dokręcone są górne śruby we wsporniku kierownicy. Będzie nam potrzebny adapter do bitów i bit imbusowy 4 mm i możemy sprawdzać. No i to jest właśnie genialna rzecz, jeśli chodzi o elektroniczne klucze dynamometryczne, ponieważ zobaczcie, wartość ja ustawię ją na 4 Nm, czyli jest to wartość początkowa skali.
Te klucze dynamometryczne umożliwiają obserwowanie na bieżąco, co dzieje się na wyświetlaczu. Oczywiście po wprowadzeniu bitu w śrubę ja zawsze dociskam, przytrzymuję narzędzie, aby nie omsknęło się, nie obrobiło gniazda na klucz i Wam również to sugeruję. A teraz sprawdzamy, czyli dokręcamy, jak widzicie już mamy tutaj 4 Nm, ponieważ przy 4 klucz wydał stosowny dźwięk. Teraz zobaczcie, delikatnie odkręcę śrubę, tyle wystarczy i będę chciał znów przykręcić ją na 4 Nm. Ustawiam 4. Przy osiągnięciu 4 klucz wyda głośne piknięcie. Dokręcamy. Klucz już zaczyna łapać. On tak naprawdę zaczyna pokazywać nam wartości od 3 Nm, no ale producent podaje 4. 4, osiągnęliśmy 4, klucz piknął i to wszystko. W przypadku klucza mechanicznego mielibyśmy ten wspomniany jałowy skok. Baterie starczają naprawdę na długo. Dobre baterie alkaliczne potrafią nierzadko starczyć plus minus na pół roku. Jeśli chodzi o samo dokręcanie śrub, pamiętajcie, że producent podaje wartość dokręcania, na przykład na mostku załóżmy, że będzie to 5 Nm i podaje tę wartość najczęściej, jeśli nie pisze w manualu inaczej, dla śruby, która na gwincie nie ma niczego takiego jak Loctite czy smar. Także na to musimy zwracać uwagę, bo kiedy ten gwint posmarujemy, czy zastosujemy właśnie klej do gwintów, to już nawet jeśli osiągniemy wartość tę wspomnianą 5 Nm na kluczu, to jednak w rzeczywistości będzie ona inna niż zakładał producent właśnie przez ten środek na gwincie. Ja osobiście uważam, że klucz dynamometryczny we współczesnym serwisie czy współczesnym przydomowym warsztacie jest niezbędny i to mówię z całą świadomością tych słów w przypadku ultralekkich części i elementów, które spotykamy w rowerze. Jak dobrze wiecie, buduję teraz ultralekki rower MTB do XC Downcountry. Ja cały czas pamiętam o Was i wielokrotnie pytacie mnie, czy to w wiadomościach prywatnych, czy nawet kiedy rozmawiamy na żywo w serwisie, kiedy będą dalsze, kolejne odcinki o tymże właśnie rowerze. Powiem, że rower już jeździ, tak naprawdę do pełni szczęścia brakuje nam tylko docelowego wspornika, kierownicy oraz przerzutki. Na te elementy czekamy, ponieważ jeszcze nie są wykonane. I realnie myślę, że w czerwcu nagram Wam film na temat już gotowego roweru. Tak naprawdę będą to 3 filmy, ale nie o tym. Natomiast chciałem Wam powiedzieć, że w przypadku ultralekkich, naprawdę ultralekkich komponentów należy po prostu stosować klucz dynamometryczny. W rowerze Specialized, o którym mowa, zastosowaliśmy ultralekką kierownicę Gemini. I ta kierownica wymaga naprawdę bardzo niskiej wartości dokręcania śrub, czy to we wsporniku kierownicy, czy to śrub obejm manetek. I tak naprawdę może zamiast słów niech w tym momencie przemówi obraz. Ja zostawiłem sobie z tej kierownicy jej końcówki, ponieważ kierownicę po fittingu dla właściciela roweru docinaliśmy. I to jest końcówka kierownicy Gemini i teraz mam nadzieję, że to na tym filmie będzie widać, ale zobaczcie, jak ultralekka kierownica Gemini zachowuje się w przekroju pod naciskiem palców. A żeby nie było, wystarczy też zrobić to w lewej dłoni. Jak widzicie, zachowuje się jak plastelina. Przyznam, że jest to dość niepokojące, zastanawiające, natomiast oczywiście producent twierdzi, że wszystko jest ok. Tak naprawdę troszkę dochodzimy do ściany, jeśli chodzi o ultralekkie rzeczy i producenci trochę przesadzają, bo nie uważam, żeby tak pracująca kierownica była w pełni, w 100% bezpieczna, po prostu trzeba na nią bardzo uważać i właściciel roweru już o tym
o tym wie. No tutaj naprawdę widać, że no potwornie mocno się to ugina. Kierownica zmienia swój kształt. Mam nadzieję, że będzie w pełni bezpieczna i producent deklaruje, że nic złego nie będzie się działo. Natomiast wyobraźcie sobie, że często na tego typu komponentach mamy wartość dokręcania obejm manetek czy to klamek hamulcowych, na przykład w okolicy 2, maksymalnie 3 Nm. Jest to wartość ultra niska, podobnie jak masa komponentu. I tutaj jeszcze w przypadku tej kierownicy mamy takie wykończenie piano black. Jeśli lubicie branżę motoryzacyjną i znacie pojęcie piano black, to wiecie, że jest to takie śliskie pokrycie, które też rysuje się od tak naprawdę patrzenia. No i to śliskie pokrycie, ten właśnie lakier tutaj nie pomaga, bo kiedy dokręcimy obejmę z wartością 2 czy 3 Nm, to po prostu klamki możemy obracać bez tak naprawdę użycia większej siły. Ja uważam, że jest to pewnego rodzaju już absurd. Więksi producenci na rynku również zaczynają iść w tym kierunku. Zgoda, oczekujemy ultralekkich części. Ja uważam, że dokręcanie na 2 czy 3 Nm no to jest dość śmieszne, czy czasami użyłbym mocniejszego słowa, dość żałosne, bo po prostu tego typu wartość nie nadaje się do jazdy. No ale reasumując, czy warto kupować klucze dynamometryczne? Oczywiście warto, szczególnie kiedy mówimy o częściach bardzo lekkich, bardzo specyficznych producentów, jak najbardziej tak. No i oczywiście, kiedy producent w przypadku jakichkolwiek spraw reklamacyjnych uzna, że coś dokręciliście za mocno, a dana część się poddała, czy została zniszczona, to oczywiście może odmówić Wam tych praw do chociażby wymiany części czy zwrotu pieniędzy, jeśli uzna, że była zamontowana niezgodnie z instrukcją. Producenci bardzo często tak naprawdę wykorzystują swoją pozycję siły, no bo nierzadko ciężko nam walczyć z producentem, z dużą instytucją, kiedy jesteśmy szarym panem Kowalskim. Także o tym pamiętajcie. Jeśli, tak jak wspomniałem na początku filmu, ja miałbym tylko i wyłącznie serwisować swój własny rower MTB, sam nie bawiłbym się w klucz dynamometryczny, bo ja wiem, że nie jest on niezbędny. Być może gdzieś tam poprzez własne doświadczenie wartości dokręcania tych śrub, które osiągam ręką, są bezpieczne. No ale oczywiście w przypadku tak lekkich komponentów w Waszych rowerach zawsze używamy kluczy dynamometrycznych, no i używamy najlepszych możliwych rozwiązań na rynku. Zawsze chciałem, żeby była to siła i wartość serwisu Bajka, czyli nie idziemy na skróty, nie kupujemy rzeczy tanich, tylko topowe. Tutaj jeszcze zaraz Wam pokażę. O właśnie, mam drugi ten klucz, co oznacza, że jest to po prostu fajne narzędzie. To mi się już zużyło, bo ten klucz to jest ten sam, czyli D-Torque Wrench DX. Ten klucz jest już ze mną przez dekadę albo więcej i ma już swoje lata, no i postanowiłem kupić dokładnie ten sam. Jest to chyba najlepsza rekomendacja, że mnie się to narzędzie sprawdza. No a zobaczcie, jak właśnie wygląda klucz po 10 z górką latach użytkowania. Tak naprawdę samo narzędzie jest niemalże identyczne, różni się tylko tutaj kolorem. Ze względu na to bardzo fajne etui. Ja mam je w idealnym stanie i z nim nic się złego nie działo. Tutaj troszkę to pokrycie się zużyło. Natomiast po wielu latach właśnie użytkowania zaczęła szwankować elektronika. No i mimo, że tutaj działa wszystko bez zarzutu, klucz jest skalibrowany i również mogę go używać, to czasami ekran miga. I jak dowiedziałem się od dystrybutora, oznacza to, że niestety za jakiś czas prawdopodobnie ta elektronika padnie, i z tym już nic nie można zrobić, chociaż od czasu, kiedy taką informację uzyskałem, ten klucz dalej jest w użyciu i nie chce się zepsuć. No ale tutaj musicie mieć też na uwadze, że jednak elektronika raz na jakiś czas musi być wymieniana, i nie jest to klucz, który będzie Wam służył wiecznie, ale tak naprawdę co dziś wiecznie może nam służyć. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że byliście ze mną.
Na kolejny film zapraszam Was w przyszłą niedzielę o godzinie 16. To już taki ustandaryzowany termin kolejnych publikacji. Dziękuję, cześć, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!